Zapraszam do kuchni szpitala. Zobaczymy, jak funkcjonują w praktyce zasady dobrej praktyki higienicznej, produkcyjnej oraz zasady systemu HACCP. Pokażę Wam, jak szpital dba o bezpieczeństwo zdrowotne wytwarzanych tutaj posiłków. A zaczynamy od dobrej praktyki higienicznej i stroju ochronnego. W celach szkoleniowych popełniłam wszystkie możliwe błędy i pokazuję, jak nie można wejść na teren kuchni. Uważajcie! Nie wolno stosować żadnej biżuterii, bransoletek, pierścionków, zegarka. W kieszeniach nic nie wolno nosić. Ponadto żadnych wisiorków, naszyjników ani kolczyków. Długie włosy mają być związane i nie mogą wystawać spod czepka. Nie wolno stosować cielistych plastrów, a odzież prywatna nie powinna wystawać spod fartucha. A tu już skorygowałam wymienione błędy. Znajdujemy się aktualnie w szatni damskiej w szpitalu. Jestem już przebrana i gotowa do wejścia do kuchni. Mam na sobie czepek ochronny, fartuch. Umyłam, zdezynfekowałam ręce i mogę wchodzić na teren kuchni. Ale przyjrzyjmy się jeszcze szatni. Każdy pracownik ma zamykaną szafkę, gdzie bezpiecznie pozostawia ubrania prywatne, a ubrania ochronne pobiera z szafy na czystą odzież. Obok szatni są WC, prysznice, umywalki. I właśnie tutaj myłam i dezynfekowałam ręce. Pracownicy wjeżdżają windą na pierwsze piętro do pomieszczeń kuchennych. Wchodzą do kuchni, a Wy nie zdziwcie się, bo w tle filmu będzie słychać odgłosy pracy. Na wejściu widać plan higieny, a to pomieszczenie to przygotowalnia mięsa. Wykonuje się tu procesy jak rozmrażanie, mycie, dzielenie, mielenie i przyprawianie. Tego dnia był tu przygotowywany pasztet, który później będzie pieczony w piecu konwekcyjno-parowym w kuchni głównej, czyli gorącej. Kolejne pomieszczenie służy do obróbki produktów mącznych. Wykonuje się tu takie procesy jak przesiewanie, mieszanie, dzielenie, krojenie, dekorowanie i porcjowanie. Pomieszczenia są zaprojektowane, aby zapewnić prawidłowy układ funkcjonalny. Są wydzielone strefy ryzyka, a drogi technologiczne i czynności o różnym stopniu ryzyka nie krzyżują się. Znajdujemy się właśnie w kuchni głównej szpitala. To jest taka wielka kuchnia. Produkuje posiłki codziennie dla 300 pacjentów. Wszystkie sprzęty są ze stali nierdzewnej, gładkie, nienasiąkliwe, nietoksyczne, łatwe do mycia i dezynfekcji. Zwróć uwagę na dużą powierzchnię kuchni i funkcjonalne rozmieszczenie urządzeń grzewczych. Zobacz, jakie duże okapy są w szpitalu. Mamy tutaj kotły warzelne. Zajrzyjmy do jednego. W kotle można ugotować zupę w ilości 150 litrów na raz. Kocioł jest używany codziennie. Po procesie produkcji kocioł jest myty i dezynfekowany i tędy właśnie puszczane są popłuczyny po myciu. Mamy tutaj też sterowanie temperatury, tak żeby posiłki wyprodukowane były bezpieczne dla zdrowia pacjentów. Akurat trwają ostatnie prace przed wydaniem obiadu i widzisz również inne niż zupy zastosowanie kotła. Ziemniaki zostały przełożone do giełek i na wózku będą transportowane do pomieszczenia wydawania posiłków. A kocioł jest płukany, myty i dezynfekowany zgodnie z obowiązującym planem higieny. Jeśli zastanawiasz się, jak są myte pozostałe sprzęty, oglądaj dalej. Urządzenie, które widzimy za mną, jest to wyparzarka do sprzętu kuchennego stosowanego do codziennej produkcji. Urządzenia te są myte tutaj w tym zlewie, oczyszczane, następnie są przenoszone do wyparzarki, gdzie odbywa się proces wyparzania w temperaturze około 85 stopni. Do wyschnięcia są ustawiane tutaj na tych regałach. Bardzo istotna jest dbałość o wszystkie urządzenia produkcyjne i drobny sprzęt kuchenny. Urządzenia, a nawet drobny sprzęt produkcyjny musi być utrzymywany w porządku, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia. I sprawdźmy to. Zajrzyjmy do szafy na drobny sprzęt kuchenny w szpitalu. Wszystkie sprzęty potrzebne do codziennej produkcji są ułożone, posegregowane, czyste, gotowe do użycia. Zerknijmy jeszcze na kuchnię. Nad urządzeniami jest okap,
który służy do odprowadzania pary wodnej, zapachów i tłuszczu powstających w trakcie procesów produkcyjnych. Pod urządzeniami jest odwodnienie podłogowe, są to kanały liniowe, których funkcja to odprowadzanie wody oraz ścieków do kanalizacji. Zwróć też uwagę, że podłoga jest wykonana ze zmywalnych i nietoksycznych materiałów, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji. Idę teraz w kierunku pieca i pokażę, jak odbywa się przygotowanie do pieczenia pasztetów, które widzieliśmy w przygotowalni mięsa. Właśnie trwa załadunek do pieca konwekcyjno-parowego pasztetów pieczonych na 320 osób. Dodam, że obróbka termiczna potraw mięsnych jest jednym z wyznaczonych krytycznych punktów kontroli w systemie HACCP. Dlatego niezbędne jest ustawienie właściwej temperatury i czasu procesu. Najpierw nastawiam na 155 stopni godzinę i potem dołożę na 160 pół godziny. W drugim piecu właśnie trwa proces gotowania brokułu w 99 stopniach przez 8 minut. A teraz przenosimy się do pomieszczenia porcjowania posiłku. W tym szpitalu dystrybucja gotowych posiłków odbywa się w systemie tacowym. Polega on na rozdziale posiłków na termoizolacyjne tace w kuchni głównej i ich transporcie do łóżka pacjenta. Widzisz teraz puste pomieszczenie i długi ruchomy taśmociąg z rolkami, po którym będą przesuwane tace. W głębi są wózki transportowe, którymi tace będą transportowane do oddziałów szpitalnych. A tu już mamy to samo pomieszczenie przygotowane do porcjowania posiłków. Czyste talerze są przekładane z podgrzewaczy i przygotowywane do wykładania na tacę. Ustawiane są jako pierwsze przy taśmociągu, ponieważ na tacę najpierw układane są talerze. GN-y są ustawione w taki sposób, że pomiędzy nimi wzdłuż taśmy będą stać pracownicy i nakładać posiłki na talerze. Zaraz zobaczysz to w rzeczywistym tempie, ale najpierw pozaglądajmy w te GN-y. Tutaj stoi pani z kolei, która nakłada mięsa. Mięso też jest na gotowaną dietę i na podstawową. Czyli dzisiaj mamy kotlecik smażony z piersi, drobiowy, a tu mamy tak samo, w warzywkach. Tu mamy przeciery i kisiele. Przecier rano jest mleczny i bezmleczny, a w obiad bezmleczny. Do przecieru są dodatki, albo musik, albo taka smakija, ewentualnie jogurt. Zanim posiłki będą rozdzielane na talerze, odbywa się kontrola ich temperatury, ważny element dobrej praktyki produkcyjnej. Kontrolę wykonują panie dietetyczki, to te panie w różowych fartuchach. Sprawdzane są wszystkie rodzaje posiłków, a wyniki są notowane w rejestrze kontroli temperatury. Posiłki są dzielone i kompletowane na tacach, które następnie są transportowane wózkami na poszczególne oddziały. Zobacz, jak dużej koordynacji wymaga porcjowanie posiłków w systemie tacowym i zgranej pracy zespołowej. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za nałożenie określonego dania i nie może pominąć żadnej tacy. Zauważ też, jak wielu pracowników jest zaangażowanych w porcjowanie posiłków dla pacjentów w szpitalu. W tle widzisz, jak pani dietetyczka robi zdjęcie posiłku. Jest to związane z przystąpieniem szpitala do pilotażowego programu Dobry Posiłek w Szpitalu, wprowadzonego przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2023 roku. Dotyczy edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach. Celem programu jest zwiększenie dostępności porad żywieniowych oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia. I posłuchaj dalej. Szpital uczestniczy w innowacyjnym programie Dobry Posiłek. Jest to program wprowadzony od zeszłego roku, od listopada, dla pacjentów przebywających na terenie szpitala.
Pacjenci ci po otrzymaniu odpowiednich wskazań od prowadzącego lekarza kierowani są właśnie na specjalnie przygotowaną dietę. Mogą to być pacjenci cierpiący na cukrzycę lub posiadający różne schorzenia kardiologiczne. Szpital zobowiązany jest umieszczać na stronie internetowej zdjęcia takich posiłków z bardzo szczegółowym opisem spożywanych składników. Tu widzisz, jak tace są przykrywane i wstawiane na wózek transportowy. Każdy z wózków po załadunku jest zamykany i transportowany na wyznaczony oddział. Zwróć uwagę na pomarańczowe płytki na tacach. Są to oznaczenia rodzaju diet. Wyjaśnię to za chwilę. A póki co przyjrzyj się, bo widać to teraz wyraźnie, że tace mają zagłębienia, które uniemożliwiają przesuwanie się zawartości podczas transportu. Ponadto pokrywa tacy zabezpiecza przed ostygnięciem talerz z posiłkiem. Natomiast miseczka z zupą, przecier oraz kubek z napojem mają swoje dedykowane pokrywy. Dlatego bardzo ważna jest dobra organizacja pracy kuchni gorącej, aby posiłki były przygotowywane odpowiednio wcześniej, przed porcjowaniem i rozkładane na talerze we właściwych temperaturach. Przyjrzyj się jeszcze porcjowaniu na tacę, a ja w międzyczasie wymienię zalety systemu tacowego w porównaniu z systemem bemarowym. Najważniejszymi zaletami w kontekście bezpieczeństwa żywności jest efektywniejsze utrzymanie temperatury posiłków i pełniejsza higiena dystrybucji. Warto wymienić również większą estetykę podania, co cenią sobie szczególnie pacjenci. Przyjrzyj się też dokładnie tacom i zauważ kilka ważnych cech. Tace są zamykane, termoizolacyjne, mają zagłębienia stabilizujące talerze, a ich wysokie krawędzie zapobiegają rozlewaniu zawartości w trakcie transportu. Taca jest wykonana z wytrzymałego materiału, odpornego na środki chemiczne i zmywanie w zmywarkach. Organizacja systemu tacowego wymaga zapewnienia wystarczającej obsady pracowników konfekcjonujących oraz zapewnienia odpowiedniej infrastruktury szpitala, w tym wind dojeżdżających do każdego piętra, gdzie przybywają pacjenci. Wymagana jest również odpowiednia organizacja zmywalni, co będzie kolejnym zakresem tego filmu. Tu już załadunek tac na wózki jest prawie skończony i będą one niezwłocznie transportowane na oddziały pacjentów. Ale my zostajemy jeszcze przez chwilę w pomieszczeniu porcjowania. Jesteśmy w pustej rozdzielni posiłków. Można zobaczyć, jak duże jest to pomieszczenie. Kiedy z niego wyjechały wszystkie wózki z posiłkami, uprzątnięte są też tace. Bardzo duża przestrzeń. I tutaj, co jeszcze chcę pokazać, oznaczenia poszczególnych rodzajów diet, żeby pracownicy, którzy rozdzielają na tace posiłki, mogli kolorystycznie oznakowywać rodzaj posiłków, które znajdują się na tacach. Tace są przecież zamknięte, w związku z tym te kolory mówią dla nich bardzo dużo, jaki rodzaj diety dany pacjent posiada i powoduje to uniknięcie pomylenia wskazanych posiłków przez lekarzy. Jesteśmy teraz w pustym pomieszczeniu, gdzie odbywało się wcześniej porcjowanie posiłków na takie właśnie tace i przyjrzyjmy się bliżej tym tacom. Są to tace z polipropylenu, które mają właściwości termiczne, czyli jak taca jedzie do pacjentów na oddziały, jest utrzymywana temperatura. Wyjątkiem są te 3 miejsca, w których stawiane są pojemniki z napojami i z zupą i tutaj nie jest utrzymywana temperatura. Natomiast ta część zapobiega utracie temperatury. Sama taca waży kilka kilogramów. Jeżeli zawiera w środku posiłki, może osiągać nawet i 8 kg w całości. Jest ona suwana po tym taśmociągu, po tych linkach i ładowana następnie na wózki, które w dalszej kolejności transportowane są windami na oddziały z szpitala. Zanim opuścimy strefę czystą, to jest kuchnię gorącą, i przeniesiemy się do strefy brudnej, czyli zmywalni tac i naczyń stołowych, opowiem jeszcze o 6. zasadzie systemu HACCP, czyli weryfikacji. W tym szpitalu weryfikację przeprowadza się 2 metodami. Jest to audyt wewnętrzny i badania mikrobiologiczne. Warto podkreślić, że szpital ma własne laboratorium, a próbki do badań pobierane są z różnych powierzchni metodą odciskową 2 razy w roku.
Celem takiej weryfikacji jest sprawdzenie skuteczności procesów mycia i dezynfekcji. Zgodnie z procedurą weryfikacji, kierownik działu żywienia wskazuje powierzchnię, a laborant pobiera próby. Na filmie widzisz pobranie prób z 5 różnych powierzchni: ze stołu, z rąk pracownika, z krajalnicy do wędlin, czystego talerza pacjentów oraz z kotła warzelnego do produkcji zup. Przyjrzyj się, jak pobierane są próby, a ja w tym czasie jeszcze powiem o drugiej metodzie weryfikacji, czyli audytach. Audyty wewnętrzne wykonywane są 2 razy w roku przez wykwalifikowanego audytora w ramach certyfikowanego w szpitalu systemu zarządzania jakością. Spostrzeżenia i wnioski audytowe spisywane są w formie raportu z audytu. Przenosimy się do zmywalni naczyń stołowych. Zauważ, że zdjęłam czysty fartuch stosowany do strefy czystej i nałożyłam jednorazowy dedykowany do strefy brudnej. A tu pokazuję kontrolę temperatury zmywarki tunelowej. Jesteśmy w pomieszczeniu zmywalni tunelowej. Za nami jest wielka maszyna, zmyjnia tunelowa, gdzie myte są wszystkie kubki, talerze, widelce, noże, łyżki, które przychodzą z oddziału po spożyciu posiłków przez pacjentów. Tu na tym stole talerze, które wracają z oddziałów, są resztkowane, czyli usuwane są resztki. Za nami tam jest pomieszczenie odpadów, które są przeznaczone do utylizacji i obsługa ze stołów po opłukaniu wkłada do myjni tunelowej wszystkie sprzęty stosowane przez pacjentów celem mycia i dezynfekcji. Widzisz tutaj, jak wózki z tacami transportowane są korytarzem szpitala już po obiedzie do zmywalni, a wcześniej po porcjowaniu na tacę wózki pokonywały ten dystans w przeciwną stronę, czyli z kuchni gorącej na oddziały szpitalne. Dlatego transport wewnętrzny jest podzielony na czysty, czyli transport posiłków, i brudny, czyli transport wózków zawierających tacę po konsumpcji. Transport wewnętrzny jest bardzo ważnym elementem w realizacji dobrej praktyki produkcyjnej i został prawidłowo zorganizowany w taki sposób, aby transport czysty i brudny nie krzyżowały się. Ma to na celu unikanie zanieczyszczeń wtórnych. Dlatego wszystkie wózki razem wyjeżdżają z kuchni gorącej po porcjowaniu i razem wracają do zmywalni po konsumpcji. Nie ma możliwości, aby w jednym tym samym wózku jednocześnie znajdowały się tace z posiłkami i tace brudne po konsumpcji. Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie jest myjnia tunelowa. Właśnie przyjechały długie wózki z oddziałów. Tace będą opróżniane, resztkowane, czyli resztki, to co pacjenci nie zjedli, będą usuwane do odpowiednich pojemników i przekazywane do utylizacji. Natomiast tace, sztućce, kubki, wszystkie sprzęty, które pojechały do pacjentów, będą myte i dezynfekowane w tej długiej myjni tunelowej. Środki do mycia i dezynfekcji do zmywarki tunelowej są centralnie sterowane i dozowane. Mycie i dezynfekcja naczyń stołowych pacjentów to krytyczny punkt kontrolny w systemie HACCP. Limit krytyczny to temperatura zmywania 50-60 stopni, a dezynfekcji 85-90 stopni Celsjusza. Teraz widzisz rozładunek wózków transportowych. Zwróć uwagę, że pracownicy, tak jak ja, zmienili odzież ochronną na ubrania przeznaczone do pracy w strefie brudnej. Dodam jeszcze, że zmywarka tunelowa, jak pozostałe sprzęty działu żywienia, jest poddawana okresowym przeglądom i serwisowaniu, a termometry są regularnie kalibrowane. Stan techniczny zmywarki jest bardzo ważny, ponieważ wpływa na skuteczność procesu mycia i dezynfekcji i wyklucza możliwość zarażania się pacjentów poprzez nieefektywnie zdezynfekowane naczynia stołowe. Wózki są nadal opróżniane, usuwane są płytki z oznaczeniem diet, naczynia są sortowane i ustawiane w koszach do płukania przed zmywaniem. Zdejmowane są pokrywki z kubków i miseczek na zupę, bo one też będą płukane i zmywane. Jest ustalona określona kolejność zmywania, aby na drugim końcu zmywarki odbierane naczynia były już posortowane. Widzisz, jak kubki z koszy wkładane są do zmywarki, bo od nich rozpoczyna się cały proces mycia i dezynfekcji.
Na drugim końcu zmywarki odbierane są czyste kubki i ustawiane na czystych wózkach transportowych. Po kubkach zmywane są miseczki na zupy i przeciery, a potem pozostałe naczynia. Na końcu zmywane są tace i ich pokrywy. Zajrzyjmy za osłonę zmywarki. A tu już odbierane są czyste miseczki i ustawiane są na wózkach transportowych. W międzyczasie jeden z pracowników rozpoczyna mycie i dezynfekcję wózków transportowych. Odbywa się ona w wyznaczonym boksie zmywalni. Wózki miały kontakt na oddziałach z chorymi pacjentami i były transportowane korytarzami szpitala, dlatego są myte i dezynfekowane zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. A środki do mycia i dezynfekcji stosowane są zgodnie z obowiązującym planem higieny. Tu widzisz, jak tace są wkładane do zmywarki. Zwróć uwagę, że specjalna konstrukcja taśmy umożliwia ich szybką stabilizację. Przyjrzyj się temu z bliska. Po procesie mycia i dezynfekcji tace są odbierane i ustawiane na czystych regałach. Będą transportowane ze zmywalni drogą transportu czystych naczyń stołowych do pomieszczenia porcjowania posiłków. I tam będą czekać na następny posiłek dla pacjentów. Podkreślam, że droga wózków z tacami po posiłkach i droga czystych wózków po myciu nie krzyżują się. Jest zachowany tzw. jeden kierunek ruchu. Widzisz, jak regały z tacami są wyprowadzane wyjściem znajdującym się na końcu zmywarki tunelowej do pomieszczenia porcjowania posiłków. Wszystkie pomieszczenia i sprzęty zostały posprzątane, umyte i przygotowane do produkcji następnego dnia pracy. A ja dziękuję pani dyrektor szpitala za zgodę na realizację tego filmu. Myślę, że przybliży on nie tylko zasady bezpieczeństwa żywności, ale również pokaże ogrom pracy, jaki pracownicy działu żywienia codziennie wykonują dla pacjentów. Mniej niż połowa szpitali w Polsce dysponuje własną kuchnią, a pozostałe działają w systemie cateringowym. Dlatego zaprezentowana działalność szpitala zasługuje na szczególne uznanie. Dziękuję pani kierownik działu żywienia za towarzyszenie podczas realizacji filmu, a pani szefowej kuchni za zaangażowanie w powstanie wielu fragmentów filmu. Pracownikom działu żywienia, którzy brali udział w pokazanych procesach, dziękuję za cierpliwość, gratuluję sprawności procesowej i znajomości procedur produkcyjnych. Wiem, że pomieszczenia działu żywienia będą niebawem modernizowane i trzymam za słowo pana dyrektora, że będę mogła przygotować film po modernizacji. Dziękuję za oglądanie.